części. Dzisiaj zajmiemy się chyba najważniejszą rzeczą, jaka jest na kursie nauki jazdy, bez której oczywiście ciężko byłoby poruszać się po drogach samodzielnie, czyli pierwszeństwem przejazdu. Postaramy się najpierw pogrupować sobie rodzaje skrzyżowań i później oczywiście będziemy w filmikach analizować poszczególne sytuacje. Bardzo często niestety osoby szkolone uczą się pierwszeństwa przejazdu tylko i wyłącznie z obrazków, tak, kto przed kim ma pierwszeństwo, patrząc tak jakby z góry na obrazki. Natomiast my dzisiaj postaramy się omówić to z perspektywy kierującego. Oczywiście najpierw, jak mówiłem, pogrupujemy sobie te skrzyżowania, tak? Czyli mamy oczywiście skrzyżowania równorzędne, które oczywiście są oznaczone albo znakiem ostrzegawczym, tak, że jest to skrzyżowanie równorzędne, lub po prostu nie ma żadnych znaków regulujących pierwszeństwo przejazdu, ani sygnalizacji świetlnej. Drugą grupą, którą się zajmiemy skrzyżowań, to skrzyżowania ze znakami regulującymi pierwszeństwo przejazdu, czyli znakami oczywiście D1 droga z pierwszeństwem, A7 ustąp pierwszeństwa, czy B20 stop. Również tabliczki, które pokazują rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem, czyli jeżeli już pierwszeństwo nie przebiega na wprost, tym też się zajmiemy. A na końcu omówimy sobie skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, czyli skrzyżowania z różnymi sygnalizatorami oczywiście, czyli skrzyżowanie z sygnalizatorem S1 zwykłym, tak, oraz z sygnalizatorem S2 ze strzałką warunkową, czy też S3 sygnalizator kierunkowy, gdzie oczywiście jazda jest bezkolizyjna, ale wszystko po kolei. Startujemy ze skrzyżowaniami. Skrzyżowanie równorzędne, czyli takie, na którym albo nie ma znaków ani żadnych sygnałów świetlnych, albo mamy znak ostrzegawczy, który nas ostrzega przed skrzyżowaniem równorzędnym. Skręcamy w prawo. Skręcając w prawo nie ustępuję kompletnie żadnym pojazdom. Jedyni, na których muszę zwracać uwagę, to piesi na przejściach dla pieszych. Jeżeli na skrzyżowaniu równorzędnym jadę prosto, w takiej sytuacji muszę oczywiście ustąpić pierwszeństwa pieszym, którzy wchodzą na przejścia dla pieszych, oraz pojazdom nadjeżdżającym z prawej strony. Nikogo nie ma, mogę jechać. Lewa strona tak naprawdę mnie nie interesuje. Natomiast kiedy skręcam w lewo na skrzyżowaniu równorzędnym, w takiej sytuacji muszę przepuścić pieszych na przejściach oraz pojazdy nadjeżdżające zarówno z prawej strony, jak i z naprzeciwka. Jeżeli nikogo nie ma, możemy jechać dalej. To teraz może skrzyżowanie ze znakiem D1, czyli znakiem droga z pierwszeństwem. Spójrzmy, dojeżdżamy do skrzyżowania. Oczywiście mamy zamiar na nim skręcić w prawo. Jesteśmy na drodze z pierwszeństwem, czyli poprzeczna droga nas nie interesuje. Kiedy skręcam w prawo, przepuszczam tylko i wyłącznie pieszych, którzy mogliby wchodzić na przejście dla pieszych, zarówno przede mną, jak i w drodze poprzecznej po skręcie. Identycznie sytuacja będzie wyglądała, jeżeli jadę na skrzyżowaniu z drogą na drodze z pierwszeństwem, jadę na wprost, tak? W tej sytuacji również przepuszczam tylko pieszych na przejściach dla pieszych, ale pojazdów żadnych nie przepuszczam, bo przecież jadę cały czas po drodze z pierwszeństwem. Poprzeczna droga to droga podporządkowana. Kiedy z drogi z pierwszeństwem skręcamy w lewo, w takiej sytuacji przepuszczamy tylko i wyłącznie pieszych oraz pojazdy jadące z naprzeciwka. Także pieszych przepuszczamy zarówno przed nami, patrzymy, czy z naprzeciwka nie jadą samochody, i patrzymy w lewo, czy po lewej na przejściu nie idą piesi, których też byśmy musieli przepuścić. Pamiętajcie, że zgodnie z hierarchią znaków i sygnałów drogowych, jeżeli mamy na skrzyżowaniu światła, sygnalizację świetlną, tak, oraz znaki, w tej sytuacji stosujemy się do świateł. Chyba że, spójrzmy, sygnalizacja świetlna jest wyłączona lub po prostu nie działa. W takim momencie stosujemy się właśnie do znaków, czyli mamy ustąp pierwszeństwa. Światła nie obowiązują, czyli skręcając w lewo, akurat w tym przypadku przepuszczam oczywiście wszystkich. Teraz przejdźmy do znaku ustąp pierwszeństwa, czyli wyjeżdżamy z drogi podporządkowanej. Zobaczmy znak A7. Skręcamy w prawo. W tej sytuacji przepuszczamy zarówno pieszych na przejściach dla pieszych, jak i pojazdy jadące od lewej strony. Nikogo nie ma, możemy jechać. Jeżeli mamy skrzyżowanie ze znakiem ustąp pierwszeństwa i z bardzo ograniczoną widocznością, w takiej sytuacji należałoby zwolnić prawie do zera,
wrzucić pierwszy bieg, dobrze upewnić się, wychylając się, czy nikt nie nadjeżdża i wtedy jedziemy. Pamiętajmy, że nie możemy na nikim wymusić pierwszeństwa, czyli nie możemy spowodować istotnej zmiany prędkości innego pojazdu. Jeżeli na skrzyżowaniu, przed którym mamy ustawiony znak ustąp pierwszeństwa A7, zamierzam jechać na wprost, w takiej sytuacji przepuszczam pieszych na przejściach dla pieszych oraz pojazdy, które nadjeżdżałyby zarówno z lewej, jak i z prawej strony. Jeżeli nikogo nie ma, oczywiście mogę jechać. Nie muszę przejmować się pojazdami, które jechałyby z naprzeciwka w stosunku do mnie. Najtrudniejsza natomiast jest sytuacja, w której skręcam w lewo na skrzyżowaniu ze znakiem ustąp pierwszeństwa, bo teraz muszę przepuścić wszystkich z każdej strony. Lewa, prawa oraz z naprzeciwka. Jeżeli nikogo nie ma, oczywiście mogę jechać. Czyli tutaj już muszę upewnić się z każdej strony i nie zapomnijmy o pieszych, których również przepuszczamy na przejściach dla pieszych, gdyby wchodzili. Znak stop z kolei oznacza dokładnie to samo, co znak ustąp pierwszeństwa pod względem pierwszeństwa przejazdu. Natomiast jedyna różnica między nimi jest taka, że musimy zawsze się zatrzymać, nawet jak nikt nie jedzie. Także w miejscu wyznaczonym przed linią zatrzymania, jeżeli jej nie ma, to przed samą drogą, nie przed znakiem, stajemy i po upewnieniu się, że nikt nie jedzie, tak samo jak na ustąp pierwszeństwa, z tych samych stron możemy jechać dalej. Pamiętajmy, że na skrzyżowaniach ze znakami regulującymi pierwszeństwo przejazdu to pierwszeństwo nie zawsze przebiega na wprost. Spójrzmy na przykład na najbliższe skrzyżowanie. W tym przypadku droga z pierwszeństwem przebiega w prawo. Więc my akurat sobie skręcamy teraz w prawo, czyli jedziemy po prostu drogą z pierwszeństwem, czyli w takiej sytuacji nie ustępujemy nikomu. Natomiast w innych sytuacjach, gdybym jechał prosto lub w lewo, do czego zaraz dojdziemy, już nie będę miał pierwszeństwa, bo przecież mam po prawej stronie inne pojazdy, które są tak samo na pierwszeństwie jak ja. Więc jeżeli ja i ktoś po prawej stronie w stosunku do mnie jest na pierwszeństwie, no to obowiązuje nas zasada prawej strony. Oni są po prawej w stosunku do mnie, muszę ich przepuścić. Więc jeżeli jadę prosto lub skręcam w lewo w tym przypadku, a skręcimy sobie w lewo, muszę zwolnić, bo muszę przepuścić pojazdy nadjeżdżające z mojej prawej strony. Oni tak samo jak ja są na drodze z pierwszeństwem. Natomiast nikt inny mnie nie interesuje. Pojazdy jadące na przykład z naprzeciwka w stosunku do mnie na tym skrzyżowaniu, gdyby podjeżdżały, one musiałyby mnie przepuścić, bo podstawową zasadą pierwszeństwa przejazdu nie jest to, kto jest dla kogo po prawej stronie. Najpierw liczy się to, kto jest na drodze o wyższej wadze. Jeżeli ja zjeżdżałem z drogi z pierwszeństwem, a z naprzeciwka pojazd wyjeżdżałby z podporządkowanej, to ja mam przed nim pierwszeństwo. Przecież ja jestem na drodze o wyższej wadze. Tylko gdybyśmy byli w równorzędnej sytuacji względem siebie, tak jak ja z tym z prawej, oboje byliśmy na drodze z pierwszeństwem. Wtedy oczywiście muszę go przepuścić, bo on jest na drodze z pierwszeństwem i mam go po prawej stronie, a jesteśmy w równorzędnej sytuacji względem siebie. Jeżeli skrzyżowanie jest tak skonstruowane, że droga z pierwszeństwem nie przebiega na wprost, a ja podjeżdżam do tego skrzyżowania z drogi podporządkowanej, oczywiście zawsze od dołu znaku jest moja droga, w tej sytuacji, zobaczmy, wyjeżdżam z ustąp pierwszeństwa, a z prawej i z naprzeciwka mam drogę z pierwszeństwem. Dlatego muszę zarówno z prawej strony, jak i z naprzeciwka przepuścić pojazdy. Jeżeli nikogo nie ma, mogę jechać. Lewa strona mnie nie interesuje, dlatego że po lewej jest inna podporządkowana, tak samo jak moja, a przecież jest po lewej, więc z lewej strony nie przepuszczam. Jesteśmy z tym po lewej w równorzędnej sytuacji, więc definitywnie ja mam przed nim pierwszeństwo, bo jestem po prawej stronie względem jego. Teraz podjeżdżamy do tego samego skrzyżowania od innej strony, ale również z drogi podporządkowanej. Zobaczmy, z tej perspektywy mamy po prawej stronie jeszcze drogę podporządkowaną, czyli musimy przepuścić wszystkich z pierwszeństwa, czyli lewa, z naprzeciwka oraz tych po prawej, którzy są również na podporządkowanych drogach. Dlatego, że jeżeli jadę z podporządkowanej i mam po prawej inną podporządkowaną, to muszę przepuścić wszystkich, którzy są po prawej stronie na podporządkowanych oraz każdego, kto byłby na drodze z pierwszeństwem. Czyli jak już mówiłem, lewa i przód oraz prawa podporządkowana. Nigdzie nikogo nie ma. Jedziemy dalej. Jeżeli chodzi o skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, to pamiętajmy, że mamy 3 rodzaje sygnalizatorów, tak? Zwykły, tak, S1, S2 ze strzałką warunkową, czyli czerwone światło ze strzałką warunkową oraz sygnalizator S3, czyli sygnalizator kierunkowy. Jeżeli na skrzyżowaniu z sygnalizatorem S1 zwykłym widzimy, skręcamy w prawo, w tej sytuacji nie ustępujemy żadnym pojazdom.
tylko i wyłącznie po prawej obserwujemy, czy na przejściu dla pieszych nie ma nikogo, kogo byśmy musieli przepuścić, ponieważ w poprzecznej drodze piesi mają zielone światło i tylko ich byśmy musieli przepuścić. Na wprost piesi nie mogą nam przechodzić, tylko po skręcie. Jeżeli przy tak nadawanym sygnale mamy jechać na wprost, spójrzmy, tak, czyli przy zielonym świetle, to jest chyba najprostsza sytuacja, jaka istnieje, bo w tym momencie nie ustępujemy pierwszeństwa kompletnie nikomu. Ani pojazdom żadnym, ani pieszym, po prostu definitywnie możemy jechać i nikomu nie musimy ustąpić pierwszeństwa. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja, kiedy mamy zielone światło i skręcamy w lewo. W tym momencie jest to najbardziej kolizyjna sytuacja. Musimy przepuścić pojazdy jadące zarówno z naprzeciwka oraz pieszych po lewej stronie na przejściu, jeżeli mieliby zielone światło. W większości przypadków mają, więc musimy też patrzeć, czy idą, oraz na sygnalizator, czy na pewno mają to zielone światło, bo zdarzają się sytuacje, że mimo, że skręcamy w lewo, tak na zielonym świetle, to jednak piesi po skręcie mają czerwone, ale w większości przypadków mają zielone światło, więc tam trzeba też przepuścić. Pamiętajmy, że przy sygnalizatorze S2, czyli czerwone światło ze strzałką warunkową, w takiej sytuacji musimy najpierw zatrzymać się przed sygnalizatorem na czerwonym świetle, tak samo jak na stopie. Czyli stajemy, tak, strzałka świeci, piesi nie idą, możemy ruszać. Tak, nie, jednak zobaczmy, idą, jadą rowerzyści. Patrzymy znowu, ruszając, czy strzałka świeci? Świeci, przejeżdżamy za sygnalizator. W tej sytuacji ustępujemy wszystkim innym uczestnikom ruchu z każdej strony i dopiero wtedy możemy jechać, czyli możemy jechać dopiero pod warunkiem zatrzymania się na czerwonym świetle, przed sygnalizatorem, pamiętajcie, a później warunkowo wjeżdżamy za sygnalizator pod warunkiem ustąpienia pierwszeństwa wszystkim innym uczestnikom ruchu i oczywiście możemy skręcić w przypadku strzałki warunkowej w prawo, tylko w prawo. Tak wygląda, czyli to jest zupełne przeciwieństwo tego, co będzie przy sygnalizatorze kierunkowym, gdzie mamy jazdę bezkolizyjną z kolei. Pierwszą sytuacją chyba, jeżeli chodzi o sygnały świetlne, jest sygnalizator kierunkowy S3. Zobaczmy, czyli ten, który ma strzałki w każdym okienku. Jest to sygnalizator, który zezwala oczywiście nam na jazdę tylko w kierunku wskazanym strzałką w okienku, ale kiedy będzie się zapali na nim zielone światło, to tak naprawdę jest to najprostsza sytuacja na świecie, bo nie ustępujemy kompletnie nikomu. Oznacza on jazdę bezkolizyjną, czyli tak naprawdę nie musimy na nikogo zwracać uwagi. Ani na samochody jadące z naprzeciwka, ani pieszych po lewej stronie na przejściu dla pieszych. Oczywiście ostrożności nigdy za wiele, powinniśmy i tak obserwować te miejsca, ale nikt nie ma prawa przed nami pojechać ani pójść. Jazda totalnie bezkolizyjna. Pamiętajcie, że wiedza na temat tego, kto ma przed Wami pierwszeństwo, w zależności od znaku, sygnału i kierunku, w którym skręcacie, jest tutaj kluczowa dla Waszej pewności siebie podczas jazdy samochodem. Jeżeli wiecie, w jaką stronę macie kierować wzrok już z wyprzedzeniem, tak, na skrzyżowaniu, a nie musicie się nad tym zastanawiać, tylko automatycznie to wiecie, o wiele łatwiej Wam jest podejmować decyzję o tym, w jaki sposób podjechać do tego skrzyżowania, jaką prędkością, na jakim biegu, bo jeżeli mamy oczywiście skrzyżowanie, gdzie musimy upewnić się z każdej strony, siłą rzeczy trzeba podjechać bardzo powoli, wszędzie spojrzeć, tak, dobrze się upewnić. Natomiast jeżeli mamy skrzyżowanie, gdzie przypuszczamy na przykład tylko pojazdy z naprzeciwka jadące, kiedy na przykład skręcamy w lewo, no to widzimy jak na dłoni z naprzeciwka. Możemy zawsze trochę większą prędkością podjechać do takiego skrzyżowania, bo nie mamy ograniczonej widoczności. Dlatego bardzo ważne jest to, abyśmy jak najszybciej mieli w głowie po prostu to, gdzie jest dla nas zagrożenie na danym skrzyżowaniu. Dlatego nie uczmy się tylko obrazków, analizować obrazki w książce, tak, do nauki jazdy. Nauczmy się tego właśnie tak na pamięć. Z ustą pierwszeństwa w lewo przepuszczam wszystkich. Z ustą pierwszeństwa w prawo tylko od lewej strony i pieszych. Ułatwia to Wam podejmowanie decyzji. Także życzę Wam wszystkim powodzenia. Nauczcie się dobrze pierwszeństwa przejazdu, bo to jest podstawa, dzięki której będzie Wam łatwiej o wiele podejmować decyzje na drodze. Powodzenia!